Od Peruna po chrzest Mieszka I w 966 roku. Zanim Mieszko I, twórca polskiej państwowości, przyjął chrzest i wprowadził swoje państwo w krąg świata chrześcijańskiego, mieszkańcy ziem polskich żyli w zupełnie innym świecie duchowym. Był to świat religii słowiańskiej, niezapisanej, ulotnej, ale głęboko zakorzenionej w naturze, w rytmach przyrody i w pamięci o przodkach. Przez wieki zachłyśnięci nieco w nadmiarze obecną na kartach podręczników mitologią grecką i rzymską, o naszych przodkach, ich życiu i wierzeniach wciąż wiemy mało. Część z nas strzępy informacji o tamtych czasach czerpie z przebłysków w pamięci po lekturze kroniki polskiej Galla Anonima, w której kronikarz opisał również dzieje naszych ziem w czasach przedhistorycznych, a zarazem przedchrześcijańskich. Kolejne pokolenia będą miały jednak już z tym problem, gdyż od pewnego czasu próżno jej szukać w kanonie lektur szkolnych, nawet we fragmentach. Została usunięta. Dla współczesnej młodzieży władcy tacy jak Piast oraz Siemowit, Lestek i Siemomysł, ojciec Mieszka I, to już jedynie randomowe imiona postaci bliżej nieokreślonej gry komputerowej. A twierdzimy to na podstawie naszych doświadczeń akademickich. Szkoda, gdyż byli to nasi przodkowie, władcy legendarni i założyciele najstarszej polskiej dynastii panującej. Niestety w znakomitej większości jako społeczeństwo nie wstydzimy się tej niewiedzy, a wychowani w duchu religii katolickiej najczęściej nie jesteśmy nawet tejże ignorancji świadomi. Zaprogramowani przez system edukacji, którego podwaliny kładło duchowieństwo, naturalnie zostaliśmy wtłoczeni w nurt kultury łacińskiej z wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. To właśnie z tego powodu dla większości z nas historia Polski zaczyna się od czasów Mieszka I, księcia, który w 966 roku w Gnieźnie przyjął sakrament chrztu. Ale którego to było dokładnie dnia, czy to rzeczywiście był 966 rok, aż wreszcie czy w ogóle było to Gniezno? To tylko część z pytań, które zapewne choć trochę powinny nas nurtować, a nad którymi na ogół przechodzimy bez zastanowienia. Często nie zdajemy sobie również sprawy z tego, że okruchy wierzeń i obrzędów naszych przodków tak naprawdę wciąż na co dzień nas otaczają, stanowiąc źródło praktykowanych przez nas świąt, obyczajów, przesądów i wielu innych. Czy jesteśmy zatem bezradni w naszej niewiedzy? Z całą pewnością nie. Dzięki badaniom archeologicznym, etnograficznym, antropologicznym czy pojedynczym źródłom pisanym, często odwołując się do porównań językowych, możemy spróbować odtworzyć obraz życia naszych przodków. Zarówno Bułgarzy, Rosjanie, Polacy, jak i Czesi, Chorwaci czy Słoweńcy mają podobny sposób artykułowania świata. Wspólne wierzenia na temat gwiazd, wspólne wierzenia na temat demonów oraz takich czy innych okoliczności, które mają wpływ na człowieka, nie zapominając także o, nazwijmy to, zabiegach magicznych. Wszystko to wywodzi się z wierzeń i obrzędów słowiańskich praktykowanych przez wieki w czasach przedchrześcijańskich. Bez przedstawienia tego świata choćby tylko w zarysie, trudno zrozumieć, czym w rzeczywistości była zmiana wiary dla tzw. ludów pogańskich i przyjęcie chrztu przez władcę. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam m.in. kilka teorii i badań dotyczących miejsca i czasu przyjęcia chrztu przez Mieszka I, jednocześnie zapraszając Was do dyskusji w komentarzach, jak tak naprawdę należy rozumieć ów chrzest w kontekście kolejnych buntów pogańskich, a także obrzędów wczesnosłowiańskich. Tymczasem zapraszamy do zasubskrybowania kanału oraz komentowania i podbijania tego filmu na tablicy, co pomaga nam w budowaniu zasięgów i rozpoznawalności. Po wysłuchaniu dajcie również znać w komentarzach, czy tematyka dotycząca Słowian, naszych początków, pierwszych władców i rozwoju państwa polskiego Was interesuje i czy powinna pojawiać się na naszym kanale w szerszym zakresie.
Jeśli masz ochotę pomóc nam tworzyć ciekawe treści i zostać współtwórcą naszych kolejnych materiałów, zapraszamy Cię do grona patronów kanału Faktolista na patronite.pl, do którego link znajdziesz w opisie. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Zaczynamy. Słowianie – początki. Wiemy już, że świat Słowian z powodu braku źródeł pisanych skrywa pomroka dziejów. Aby zatem lepiej go poznać, posłużymy się przede wszystkim dziełem wybitnego polskiego historyka i popularyzatora Aleksandra Giejsztora. Jego praca Mitologia Słowian jest oryginalną próbą interpretacji archaicznych kultów i kultur słowiańszczyzny przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Mimo upływu wielu lat od jej spisania, w znacznej części wytrzymała próbę czasu i zapewne powinna stać się lekturą obowiązkową stanowiącą wprowadzenie do magicznego świata Słowian. Ludu, który na ziemiach dzisiejszej Polski żył na długo przed powstaniem pierwszego państwa. Słowianie. Rozproszeni, wolni, związani z ziemią, lasami i wodami, które dawały im życie i chroniły przed wrogami. Dzięki genetyce molekularnej, odkryciom archeologicznym i antropologicznym oraz badaniom językowym wiemy, że Słowianie pochodzą z obszarów Azji Środkowej, skąd przywędrowali przez Kaukaz i Azję Mniejszą do południowej Europy, by z czasem osiąść w delcie Dunaju. Stamtąd w ciągu kilku stuleci zaczęli rozchodzić się na różne strony Europy. Z czasem wykształciły się trzy wielkie gałęzie. Słowianie wschodni, którzy dali początek Rusinom, a później Rosjanom, Ukraińcom i Białorusinom. Słowianie południowi, Serbom, Chorwatom, Bułgarom czy Słoweńcom. Oraz Słowianie zachodni, Polakom, Czechom, Słowakom i Łużyczanom. Część badaczy w ostatnich czasach dowodzi, że wbrew dotychczasowym twierdzeniom, Słowianie byli obecni na naszych ziemiach już nawet 10 tysięcy lat temu. Niemniej jednak dotychczasowe badania archeologiczne i antropologiczne wskazują na obecność Słowian na polskich ziemiach dopiero w pierwszym tysiącleciu naszej ery, a najstarsze wzmianki pojawiają się w VI wieku naszej ery w źródłach bizantyjskich i arabskich, gdzie jest mowa o Sklawenach. Ziemie, które dziś nazywamy Polską, zamieszkiwały liczne plemiona. W X wieku byli to m.in. Polanie w dorzeczu Warty, Wiślanie u podnóża Karpat, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzianie, Ślężanie. Nie mieli jeszcze wspólnego państwa, ale łączył ich język, obyczaje i przede wszystkim wierzenia. Wierzenia, które tworzyły spójną wizję świata. Pełną bogów, demonów i pradawnych historii, w tym tych, które tłumaczyły powstanie świata. Jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych, które pozwala nam zajrzeć w świat słowiańskiej religii, a zarazem przedstawia wyobrażenia najważniejszych bóstw słowiańskich, jest posąg ze Zbrucza, odkryty w XIX wieku na terenach dzisiejszej Ukrainy i mylnie, acz powszechnie określany jako Światowid ze Zbrucza. Jest to wysoki na ponad 2,5 metra kamienny posąg podzielony na 3 poziomy, odzwierciedlające trójdzielny obraz kosmosu. Na górze widzimy wizerunki 4 postaci, prawdopodobnie bóstw lub oblicz jednego Boga o 4 twarzach. Środkowa część przedstawia świat ludzi z postaciami i atrybutami codzienności. Dolna zaś ukazuje postać podtrzymującą cały słup, interpretowaną jako duch podziemi, fundament świata. Choć uczeni spierają się co do szczegółowej interpretacji, posąg ze Zbrucza pozostaje jednym z najważniejszych materialnych świadectw religii Słowian. Pokazuje on, że dawni mieszkańcy tych ziem mieli rozwinięte wyobrażenie kosmosu, hierarchię bóstw i bogatą symbolikę. Według wierzeń Słowian u początku wszystkiego była woda, bezkresny praocean, nad którym wisiało spowite mgłą niebo. Wśród wielu zachowanych, żyjących w mitach i głęboko zakorzenionych w ludowych opowieściach słowiańskich wersji powstania świata dominuje wątek dualistyczny. Opowieść o odwiecznym zmaganiu się równoważących się kosmicznych sił, mających przy tym wszystkim znaczący wpływ na losy człowieka.
Taki powiązany z archetypowymi bóstwami Białoboga i Czarnoboga, motyw symbolicznej walki dobra ze złem, porządku z chaosem, możemy odnaleźć na przykład u XII-wiecznego saskiego kronikarza Helmolda, który przytaczając panujący wśród Słowian dziwaczny zabobon, pisał: w czasie uczt i pijatyk podają sobie w koło czaszę, w którą imieniem Boga dobra i zła składają słowa, nie powiem poświęcenia, lecz przekleństwa. Wierzą bowiem, że losem pomyślnym kieruje dobry Bóg, wrogim zaś Bóg zły. Dlatego owego złego Boga nazywają w swoim języku diabłem, czyli czarnobogiem, to znaczy Bogiem czarnym. Drążąc wątek istnienia owego dualnego podziału, charakterystycznego również dla chrześcijaństwa, stworzenie świata według Słowian mogło przebiegać tak, jak przedstawia to jedna z wersji popularnego mitu, spisana pod koniec XIX wieku na ziemi sieradzkiej przez jednego z etnografów. Brzmiał on mniej więcej tak. Na początku nie było nic poza niebem i morzem. Bogiem, który płynął łodzią, i diabłem wyłaniającym się z piany morskiej, który przysiadł się do Boga. Pomysł stworzenia ziemi podsunął Bogu diabeł, który sam tego nie mógł wykonać. Diabeł zanurzył się i wydobył z dna garść piasku. Bóg rzucił ją na wodę i stworzył zaczątek ziemi, tak szczupły, że obaj ledwo się na niej pomieścili. Bóg i diabeł zamieszkali ziemię. Diabeł zamyślił zepchnąć śpiącego Boga do wody, ale przyczynił się tym do rozrastania lądu od strony Boga, od wschodu, i od własnej strony, od zachodu. Obaj stwórcy wszczęli spór, który skończył się odejściem Boga w niebiosa i strąceniem diabła, który też tam podążył, piorunami w otchłań. Z ziemi i mułu powstał następnie człowiek. Jedne opowieści mówiły, że wyrósł z ziemi jak roślina, inne, że został ulepiony z gliny. Ale w tym świecie człowiek zawsze był częścią natury, wpisany w rytm życia i śmierci, na który oczywiście wpływ miały siły wyższe. Tymi siłami w tak ukształtowanym świecie byli rozliczni, odpowiadający za swoje, nazwijmy to, działy, bogowie. Najpotężniejszym z nich był oczywiście władający światem niebiańskim Perun. Pan burzy i piorunów, którego wyobrażano sobie jako wojownika z toporem, którego błyskawice uderzały w ziemię, karząc złe siły i chroniąc ludzi. Jego symbolizującym złego ducha, odwiecznym przeciwnikiem był Veles, panujący nad podziemiami i światem wodnym Bóg magii i bogactwa, władca bydła i dusz zmarłych. W słowiańskim świecie to właśnie oni tworzyli wspomniany tandem Białobóg-Czarnobóg, Bóg-Diabeł. A ich odwieczna walka symbolizowała nieustanne starcie między niebem a ziemią, światłem a cieniem. Ale jak już wspomnieliśmy, to nie była prosta walka dobra ze złem. Raczej równowaga przeciwstawnych sił, dzięki której świat trwał. Inną kluczową postacią w panteonie słowiańskich bóstw była Mokosz, bogini ziemi, płodności i obfitości, czczona również jako opiekunka kobiet. Natomiast szczególnie ważną pozycję w wierzeniach Słowian zajmowały bóstwa słoneczne: Swarożyc, Radogost i Daćbóg. Dziś często traktowani jako jeden i ten sam Bóg, syn Swaroga. Pierwszą wzmiankę o nim odnajdujemy w 1008 roku w liście Brunona z Kwerfurtu do króla Henryka II, w którym namawiając władcę do wznowienia misji chrześcijańskich wśród Słowian oraz zerwania sojuszu z pogańskimi wieletami i uczynienia sojusznikiem chrześcijańskiego już przecież księcia Bolesława Chrobrego, pisał: Jakiż związek Chrystusa z Belialem? Jakież porównanie światła z ciemnością? Jakże się połączą Swarożyc lub Diabeł z wodzem świętych, waszym i naszym Maurycym? Swarożyc oczywiście miał u Słowian swoje specjalne miejsca kultu. Jednym z takich świętych miejsc był mieszczący się na skraju wielkich puszcz Połabia gród plemienia Redarów, o którym około 1018 roku również niezbyt przychylny poganom kronikarz Thietmar z Merseburga pisał tak:
Jest w kraju Redarów pewien gród o trójkątnym kształcie i 3 zawierający bramy zwany Redgoszczą, który otacza zewsząd wielka puszcza ręką mieszkańców nietknięta i czczona. 2 bramy tego grodu stoją otworem dla wszystkich wchodzących. 3, od strony wschodniej, jest najmniejsza i wskazuje ścieżkę ku obok położonemu i z wyglądu bardzo straszliwemu jezioru. W ogrodzie nie ma nic poza świątynią zbudowaną przemyślnie z drzewa, która jako podwaliny ma poroża różnych zwierząt. Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń, jak to mogą rozpoznać patrzący. Wewnątrz zaś stoją bogowie ludzką zrobieni ręką, ozdobieni straszliwie w hełmy, pancerze z wyrytymi poszczególnymi imionami. Pierwszy pośród nich nazywa się Swarożyc i ponad innymi przez wszystkich pogan jest szanowany i czczony. Przedstawiając jeden z odprawianych tam obrzędów, pisał również: szepcząc tajemnie kopią z drżeniem ziemię, ażeby na podstawie wyrzuconych losów zdobyć pewność w sprawach wątpliwych. Po zakończeniu tych wróżb przykrywają losy zieloną darnią i wbiwszy w ziemię na krzyż 2 groty włóczni, przeprowadzają przez nie w pokornej służbie konia, którego uważają za coś największego i czczą jako świętość. Rzuciwszy następnie losy, z których pomocą już przedtem badali, wróżą na nowo jakoby to, co boskie. Jeżeli z obu tych wróżb jednaki znak wypadnie, wówczas idzie się za nimi. Jeżeli zaś nie, lud smutny rezygnuje całkowicie. Ten obraz wiele mówi o funkcji Swarożyca, będącego bogiem ognia, wojny, ale i wyrocznią, która scala wspólnotę w godzinie próby. Kilka dziesięcioleci później o tej samej metropolii kultu pisał również Adam z Bremy. Jako obiekt oddawanej tam czci wspominał już jednak Radogosta, przez niektórych postrzeganego jako nowy wódz pogańskiego panteonu, a faktycznie, jak już wspomnieliśmy, będącego prawdopodobnie jedynie plemiennym przydomkiem tego samego bóstwa, zastępującym imię Swarożyca. I choć spory uczonych, czy Radogost to naprawdę osobny bóg, czy też echo nazwy grodu i miłego gościa, rad i gość, ciągną się do dziś, to sława samego Swarożyca nie kończyła się na jednym tylko plemieniu. Jest on jednym z niewielu bogów, których kult zaświadczony został na obszarze całej Słowiańszczyzny, a o szerokim jego zasięgu świadczą chociażby funkcjonujące nazwy miejscowe, od Swarzędza po Swarożyn. Ostatnim bóstwem słonecznym, bądź też kolejną regionalną wersją Swarożyca był Daćbóg. Jego imię mówi samo za siebie. Daj Boże, Bóg dawca, rozdawca dóbr i losu. Niekiedy utożsamiany z samym Swarogiem, jak w staroruskim tekście Powieść minionych lat, którego powstanie datowane jest na 1113 rok, a gdzie w katalogu bóstw czczonych przez Włodzimierza Wielkiego zamiast Swaroga widnieje właśnie Daćbóg. W słowie o wyprawie Igora ruskich książąt nazywano wnukami Daćboga, jakby władza i dostatek miały stempel słonecznego pochodzenia. Na obrzeżach słowiańskiego panteonu znajdowały się bóstwa pomniejsze. Ich ślady rozsiane są po latopisach, czyli księgach dziejopisarskich, podaniach ludowych oraz wierszach. Z tych porwanych wzmianek składa się opowieść o siłach, które miały porządkować noc, wiatr i wegetację. O Horsie, Stribogu, Simargle i nieco tajemniczym Perepłucie. Hors, choć jedni widzieli w nim słońce, inni zaś księżyc, niezależnie od wersji, zawsze należał do nieba i czasu. Wyznaczał szlak, którym mierzy się noc i porę powrotu koguta, a więc granicę między mrokiem a świtem. Stribog z kolei łączy się z wiatrem. Jego imię łączono z rozdzielaniem i rozsiewaniem. Tak jak wiatr roznosi chmury, sypie strzałami deszczu, niesie łaskę lub zgubę. W nim pobrzmiewają bardzo stare indoeuropejskie wyobrażenia. Wiatr jako wojownik, jako los, jako tchnienie, które łączy niebo z ziemią.
Simargła, czasem traktowanego jako dwa bóstwa, Siem i Rgieł, utożsamiano ze skrzydlatym stworzeniem o psiej głowie, strażnikiem drzewa życia i opiekunem roślin. Jego wizerunki przejawiają się w rzemiośle i zdobnictwie. Figura apotropaiczna, chroniąca, lubiana przez elity grodów. To bóstwo bardziej obecne w sztuce niż w opowieści, ale przez to uchwytne. Stoi na straży wzrostu, płodności i porządku natury. U boku Simargła pojawia się Perepłód. O nim źródła mówią niewiele. Etymologia podsuwa skojarzenie z płynięciem i przeprawą, jakby Perepłód patronował wodą, przejściom i kapryśnej fortunie podróży. Ale bogowie nie byli jedynymi mieszkańcami tego świata. W wodach czaiły się rusałki i topielce, kuszące i groźne duchy, które mogły sprowadzić zgubę na nierozważnego wędrowca. W lasach panował Leszy, zwany po polsku borowym albo wprost leśnym duchem, zdolny zmieniać postać i sprowadzać ludzi na manowce. W domach natomiast obecne były duchy przodków, dobre i opiekuńcze, jeśli o nich pamiętano, ale mściwe, gdy zostali zapomniani. I to właśnie kult przodków był jednym z fundamentów religii Słowian. Wierzono, że dusze zmarłych wciąż przebywają blisko żywych, chronią domostwa i pola, ale mogą też karać za brak pamięci. Dlatego tak ważne były obrzędy dziadów, uczt dla zmarłych, w czasie których zostawiano strawę i napoje dla duchów, rozpalano ognie i proszono dusze przodków o opiekę. Religia była nierozerwalnie związana z rodziną i wspólnotą. Każdy człowiek był częścią rodu, a ród częścią plemienia. Bogowie, duchy i przodkowie czuwali nie tylko nad jednostkami, ale nad całymi wspólnotami. I to właśnie ten aspekt religii pogańskiej powodował największy opór wobec przyjęcia wiary katolickiej. Bóg chrześcijański zdawał się być potężny, ale jak mógł zastąpić tylu pomniejszych bogów i bóstw? Z kolei chrzest, będący jednym z fundamentów nowej wiary, niósł ze sobą skutki tylko i wyłącznie dla osoby ochrzczonej. Nie zmywał grzechu pierworodnego z przodków, którzy pozostawali potępieni i po śmierci nie było nadziei na ponowne spotkanie się z nimi i połączenie. Przyjęcie nowej wiary oznaczało zatem dla wielu utratę tożsamości, ale przede wszystkim utratę poczucia ciągłości ze światem przodków. To była bariera trudna do przekroczenia i dlatego pogańskie obrzędy tak długo skutecznie opierały się naporowi coraz śmielej wkraczającego na ziemię słowiańskie chrześcijaństwa. Po co był ten chrzest? Przyjęcie przez księcia Polan chrztu było przede wszystkim decyzją polityczną, a nie religijną. Wynikało to z kilku przyczyn. W drugiej połowie X wieku państwo Polan znajdowało się w trudnym położeniu. Mieszko I musiał zmagać się z agresją sąsiadujących z jego ziemiami innych słowiańskich i, tak jak on, pogańskich plemion Wieletów. Ci zagrażali zarówno jego władztwu, jak i cesarstwu niemieckiemu. W 963 roku, w wyniku jednego z ich najazdów, zginął nieznany nam z imienia brat Mieszka, co wskazuje na powagę problemu i rosnące zagrożenie. I choć w tym czasie jego pozycja polityczna nie była za mocna, to Mieszko I miał swoje ambicje polityczne. Do czasu przyjęcia przez niego sakramentu chrztu był tylko jednym z władców pogańskich, których nie warto było nawet wymieniać z imienia w kronikach. Nie był godny tego, by zasiadać przy jednym stole z możnowładcami świata zachodniego. Dlatego, aby wzmocnić swoją pozycję i prestiż, ale także rozbić niekorzystne sojusze, Mieszko zawarł sojusz z Czechami, przypieczętowany następnie małżeństwem z Dobrawą, oraz porozumienie z cesarzem Ottonem I. Oba te układy wymagały od niego przyjęcia chrześcijaństwa, warunku, który otwierał drogę do trwałych relacji z europejskimi monarchiami.
Pomijając korzyści polityczne, chrzest był również poniekąd tarczą chroniącą przed możliwością przymusowej chrystianizacji zbrojnej, jakiej doświadczyły inne plemiona słowiańskie. A nie bez znaczenia, choć początkowo nie były one decydujące, były również skutki wewnętrzne. Chrześcijaństwo wprowadzało nowe wzorce organizacyjne i kulturowe, kancelarię książęcą czy duchowieństwo pełniące funkcje administracyjne i stanowiące pomost między wschodem i zachodem. Zaprowadzenie jednolitej religii chrześcijańskiej sprzyjało także konsolidacji państwa, łącząc plemiona w jeden organizm polityczny i legitymizując władzę księcia jako jedynego wybranego z Bożego nadania. To właśnie między innymi z powyższych względów coraz więcej badaczy kwestionuje utarty w historiografii wpływ księżniczki Dobrawy na decyzję Mieszka o przyjęciu chrztu. Był to wybór przemyślany i pragmatyczny, podjęty w celu osiągnięcia wymiernych korzyści politycznych, umożliwiających nie tylko przetrwanie, ale i ekspansję. Kiedy był ten chrzest? W powszechnej świadomości początek polskiego chrześcijaństwa wyznacza rok 966. Historiografia wskazuje jednak, że nie jest to data jednoznacznie pewna i potwierdzona źródłowo. Już przegląd najstarszych świadectw pisanych pokazuje brak w nich jednoznacznego roku czy dnia obrzędu. Zachowane świadectwa pisane tworzą dwie konkurencyjne tradycje. Jedna wiąże chrzest z małżeństwem Mieszka i Dobrawy, druga zaś przesuwa moment na czas sprzed ślubu, nawet na lata 960-965. W ostatnich dekadach ponownie rozgorzała dyskusja historyków nad ustaleniem daty chrztu Polski. Naszym zdaniem warto pochylić się nad ustaleniami profesora Tomasza Jurka, uznanego mediewisty. Twierdzi on, że w zbiorowej pamięci rok 966 jawi się jako oczywista data chrztu Polski. Gdy jednak zajrzeć do najstarszych świadectw, obraz zaczyna się rozszczepiać. Rdzeń naszej wiedzy stanowią bardzo krótkie, lapidarne zapiski rocznikarskie typu Mesco Dux Poloniale Baptizatur, które nie powstały na gorąco, lecz były dopisywane partiami i redagowane wtórnie. Co więcej, dwie najstarsze wersje tej informacji nie zgadzają się co do konkretnej daty. Rocznik dawny z XII wieku notuje chrzest pod rokiem 967, a rocznik kapituły krakowskiej z XIII wieku pod rokiem 966. Ponieważ w roku dawnym daty do roku 1000 są systematycznie przesunięte o jeden rok, oba świadectwa da się uzgodnić. I właśnie stąd bierze się kanoniczne 966. Ale to wciąż tylko rekonstrukcja tradycji, nie zaś spisana współczesna wydarzeniom relacja. W dyskusji nad ustaleniem konkretnej daty należy także zwrócić uwagę na pracę Widukinda z Corbei, kronikarza piszącego około 968 roku. W jego opowieści Mieszko najpierw występuje jako pogański król barbarzyńców, a parę lat później już jako amicus imperatoris, czyli po polsku przyjaciel cesarza. Zestawienie tych dwóch kadrów, osadzonych między 963 a jesienią 967 roku, wyznacza wąskie okno czasowe konwersji na chrześcijaństwo. Wniosek nasuwa się prosty. Chrzest musiał wydarzyć się przed jesienią 967 roku, kiedy Mieszko, działając już jako chrześcijański sojusznik Ottona, zwyciężył sprzymierzonego z Wieletami i dowodzącego nimi saskiego grafa i banitę Wichmana i odesłał cesarzowi miecz zabitego wodza, wspólnego wroga Polan i władanych przez Ottona wschodnich Franków. Wbrew domniemaniom znakomitej większości polskich badaczy i ugruntowanej za pośrednictwem Galla Anonima tradycji mówiącej o przyjęciu chrztu z rąk czeskich za pośrednictwem Dobrawy, profesor Jurek wskazuje, że chrzest Mieszka należy łączyć z nawiązaniem stosunków z cesarzem. Rozważa przy tym dwa scenariusze. Pierwszy prowadzi nas do Magdeburga na przełomie czerwca i lipca 965 roku,
kiedy to Otto I zwołał wielki zjazd po śmierci margrabiego Gerona. Mieszko, kluczowy sojusznik w polityce wobec Wieletów, najpewniej pojawił się wówczas osobiście na dworze. Według badań księdza Arnolda Angendenta nad problemem duchowego patronatu w przypadku chrztów władców, cesarze, przyjmując pod swe zwierzchnictwo pogańskich władców, zazwyczaj dokonywali jednocześnie ich chrztu i zostawali przy tej okazji ich ojcami chrzestnymi, co stanowiło namacalne wprowadzenie ich do rodziny królów chrześcijańskich. Jak twierdzi ksiądz Angendent, było to rozwiązanie wzorcowe we wczesnym średniowieczu. Jeśli zatem przyjąć, że podczas zjazdu w Magdeburgu Mieszko stał się wtedy przyjacielem cesarza, to pierwszym krokiem tej przyjaźni musiał być właśnie chrzest. Drugi scenariusz, choć mniej prawdopodobny, wskazuje na Kwedlinburg i Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Termin ten jest idealnie zgodny z normą liturgiczną i rokiem utrwalonym przez tradycję rocznikarską. Otto spędzał wtedy Wielkanoc w Kwedlinburgu, otoczony elitą świecką i kościelną. Również w takim otoczeniu chrzest władcy Polan miałby pełną logikę. Sakrament, publiczne włączenie w chrześcijańską wspólnotę i polityczny komunikat o nowej relacji z imperium. Warto jednak pamiętać, że są to wciąż jedynie teorie, mniej lub bardziej prawdopodobne, ale bez jednoznacznego potwierdzenia w źródłach. Gdzie był ten chrzest? To pytanie od wieków zadawali sobie kolejni dziejopisarze i historycy. U sędziwoja z Czechla jest to Praga. Gniezno jako miejsce chrztu podaje zaś Jan Długosz. Nieco wcześniej jeden z kronikarzy śląskich jako miejsce tego sakramentu ostrożnie sugerował Poznań. W XIX wieku niemal powszechnie uważano, że chrzest odbył się poza krajem Mieszka. Wskazywano na kierunek południowy, ale nie Pragę, bo tam nie było biskupa, a to on był szafarzem sakramentu chrztu. Jerzy Dowiat twierdził, że była to Ratyzbona. Z kolei wspomniany Tomasz Jurek, tak jak część historyków skłania się do twierdzenia, że Mieszko I został ochrzczony poza granicami jego ziem, ale wskazuje na Magdeburg jako najbardziej prawdopodobną lokację w 965 roku albo Kwedlinburg w 966 roku. Co zatem z Gnieznem oraz innymi polskimi lokacjami, o których często słyszymy na lekcjach historii? Kto w takim razie mógł być ojcem chrzestnym Mieszka I i jakie imię otrzymał na chrzcie? Zacznijmy nie po kolei. Jeśli chcielibyśmy założyć, iż chrzest Mieszka I odbył się w jednym z grodów piastowskich, można by, idąc śladem dociekań Jerzego Strzelczyka, przyjąć, że ojcem chrzestnym Mieszka w takim wypadku był jego teść, książę czeski Bolesław. To wpisywałoby się w jedną z hipotez mówiących o przyjęciu chrztu za pośrednictwem czeskim, ale także poniekąd tłumaczyłoby nadanie tegoż imienia synowi pierworodnemu Bolesławowi Chrobremu. Co do imienia, które Mieszko przyjął podczas chrztu, wiemy równie niewiele. Niektórzy badacze przyjmują, za odpisem najstarszego dokumentu w języku polskim Dagome Judex, że mogło to być chrześcijańskie imię Dagobert. Jednak i tu znowu brak jakiejkolwiek pewności. No i wreszcie odpowiadając na pytanie fundamentalne, gdzie na ziemiach polskich mogło dojść do tej uroczystości, możemy napomknąć, iż według najnowszych badań, w tym przede wszystkim archeologicznych, badacze wskazują na dwie lokacje, które warto rozważać w kontekście chrztu Mieszka. A mianowicie dwa najbardziej rozwijające się wówczas piastowskie grody, posadowione na Ostrowie Tumskim i Ostrowie Lednickim. Ale dlaczego nie Gniezno? Tej lokacji też nie można wykluczyć, ale mimo trwających wiele lat badań archeologicznych, do tej pory nie znaleziono pozostałości rezydencji książęcej.
Choć w 2019 roku na wzgórzu Lecha w Gnieźnie dr Tomasz Janiak w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w ramach ekspedycji Palatium odkrył w pobliżu kościoła świętego Jerzego m.in. fragment narożnika budowli przedromańskiej datowanej na X lub pierwszą połowę XI wieku. Celem obecnie prowadzonych prac jest weryfikacja hipotezy, że to właśnie tam znajdowała się rezydencja książęca pierwszych Piastów. Jednak potwierdzenia tego, że było to Palatium, czyli Pałac Mieszka, wciąż brak. Nie znaleziono również żadnych pozostałości po baptysterium, czyli miejscu przeznaczonym do udzielania chrztu, najczęściej w formie specjalnej chrzcielnicy lub osobnej budowli. Inaczej przedstawia się sytuacja z lokacjami w Ostrowie Tumskim i Ostrowie Lednickim. Już dawniej jako miejsce chrztu Mieszka wskazywano na Poznań, a dokładnie Ostrów Tumski, centrum władzy Mieszka I. To właśnie tu w latach 90. XX wieku archeolodzy pod kierunkiem profesor Hanny Koćki-Kręc odkryli relikty Palatium Książęcego, czyli pałacu wraz z niewielką kaplicą. Na podstawie badań dendrologicznych ustalono, że budowla ta została wzniesiona w 965 roku, najprawdopodobniej w związku z przybyciem Dobrawy do Polski. Była miejscem reprezentacyjnym, wzorowanym na rezydencjach cesarskich, ozdobionych nawet mozaiką szklaną, świadczącą o szerokich inspiracjach artystycznych i religijnych. Wszystko to wskazuje, że kaplica pałacowa mogła być specjalnie przygotowana do ceremonii o wyjątkowej randze. Odkryto tam bowiem relikty kamiennego zbiornika interpretowanego przez część badaczy jako chrzcielnica. Jeśli Mieszko rzeczywiście przyjął chrzest w Poznaniu, miałoby to dodatkowy wymiar polityczny i społeczny. Uroczystość w samym sercu rodzącego się państwa, na oczach jego elit, mogła być sygnałem dla poddanych i okolicznych władców, że nowa wiara staje się fundamentem władzy Piastów. Drugim grodem, na który wskazują badacze szukający miejsca, w którym doszło do chrztu Mieszka I, był Ostrów Lednicki. Jeden z najważniejszych ośrodków wczesnopiastowskiego państwa, którego pozycję wyznaczało zarówno dogodne, obronne usytuowanie na wyspie, jak i bliskość szlaków handlowych i strategicznych, które przecinały Wielkopolskę. Już w IX wieku istniał tu niewielki gródek plemienny, lecz dopiero Mieszko I nadał temu miejscu wyjątkowy charakter. W połowie X wieku polecił wznieść potężny, ufortyfikowany gród, w tym drewniano-ziemne wały sięgające nawet 12 metrów wysokości. Najbardziej niezwykłym elementem tego miejsca były jedne z pierwszych na ziemiach polskich monumentalne budowle kamienne, książęce Palatium i przylegająca do niego kaplica. W jej wnętrzu w latach 90. XX wieku archeolodzy odkryli 2 zagłębienia w kształcie połowy krzyża, zinterpretowane jako baseny chrzcielne. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się ustalić, że Palatium zaczęto wznosić między 936 a 985 rokiem. Z kolei 2 z 3 mostów prowadzących na tę wyspę ukończono przed 965 rokiem. Poświęćmy teraz chwilę tym właśnie budowlom. Badaniami nad ich konstrukcją od lat 80. XX wieku zajmowali się przede wszystkim 2 wybitni mediewiści, specjaliści od archeologii podwodnej, profesor dr habilitowany Andrzej Kola i dr Gerard Wilke. Na podstawie ich prac ustalono, że konstrukcje obu mostów, jednego o długości 187 metrów, a drugiego aż 438 metrów, opierały się na wiązkach 3 do 5 pali dębowych łączonych jarzmami poprzecznymi i wzdłużnymi. Wysokość niektórych pali nosiła nawet 14 metrów. Jezdnia dłuższego mostu była zaś na tyle szeroka, że można było na nim prowadzić swobodny, ciągły ruch w obu kierunkach. Widząc ten ogrom i skomplikowanie prac wykonanych w pierwszej połowie lat 60. X wieku, nie można oprzeć się wrażeniu, że było to najlepsze i najbardziej reprezentatywne miejsce do przyjęcia chrztu przez Mieszka.
Oczywiście, jeszcze raz podkreślając brak źródeł pisanych, żadna z powyższych lokacji nie jest jednak pewna. Skąd zatem przekonanie dużej części historyków, że chrzest został przyjęty w kraju? Swoje twierdzenia opierają oni między innymi na podstawie zapisu żywota świętego Metodego z końca IX wieku, który przepowiedział potężnemu księciu siedzącemu w Wiśle, że skoro nie chce się ochrzcić dobrowolnie na swojej ziemi, zostanie pojmany i zmuszony przyjąć chrzest na cudzej ziemi. Co byłoby hańbiące i czego zapewne Mieszko chciałby uniknąć. Czy jednak bazując na tym przekazie można uogólniać i nie brać pod uwagę kontekstu historycznego? Jak już wskazywaliśmy, istnieją przekazy mówiące o innej praktyce w tamtych czasach. Według czeskiej legendy Krystiana, książę Bożywoj ochrzcił się podczas wizyty na Morawach, namówiony do tego przez świętego Metodego. W 845 roku przybyli do Ratyzbony do króla Ludwika niemieckiego książęta czescy, poprosili go o chrzest i otrzymali go. Adam z Bremy z kolei podaje historię króla duńskiego Haralda Sinozębego, który po chrzest również przybył do cesarza Ottona. Tak więc w źródłach z epoki wcale nie jest regułą, by chrzest władcy odbywał się na jego ziemi. Jak widzimy, mamy przykłady przeciwne. Dla zwolenników chrztu w kraju najważniejsza jest argumentacja, że nie zachowało się żadne źródło niemieckie, które odnotowałoby przybycie piastowskiego księcia pragnącego przyjąć chrzest. Jednak podstawowe przekazy naszych sąsiadów, kroniki Widukinda i Tietmara, lata te opisują dosyć skąpo, a ponadto z punktu widzenia obserwatorów niemieckich wydarzenie takie nie musiało być wcale istotne i budzić ich zainteresowanie. Niewątpliwie data 966 rok to najlepiej ugruntowana w tradycji i najbardziej prawdopodobna data chrztu Mieszka I, wynikająca z późniejszych redakcji roczników i zgodna z praktykami liturgicznymi epoki. Zarazem brak jest źródła współczesnego Mieszkowi, które wskazywałyby ją jednoznacznie, a starsze świadectwa pozostają niedatowane lub rozbieżne. Dlatego historycy mówią o dacie symbolu, pożytecznej dla narracji i edukacji, ale traktowanej krytycznie w warsztacie nauk, o czym świadczą m.in. przytoczone przez nas dociekania historyków i archeologów. Chrystianizacja kraju. Konwersja władcy nie była równoznaczna, jak się powszechnie wydaje, z natychmiastową chrystianizacją kraju. Dawne wierzenia, obyczaje i święta były silnie zakorzenione w życiu Słowian. Sam fakt przyjęcia chrztu przez panującego nie powodował natychmiastowych zmian wśród zwykłego ludu, a ograniczone, szczególnie w początkowym okresie ze względu na konieczność dopiero tworzenia administracji kościelnej, możliwości ewangelizacyjne duchowieństwa sprawiały, że był to proces rozciągnięty w czasie. Na początku nowa religia objęła przede wszystkim władcę, jego drużynę i elitę możnowładczą. To właśnie oni, stojąc najbliżej księcia, przyjmowali chrześcijaństwo jako znak lojalności wobec nowej władzy i nowego porządku. Dopiero z czasem zaczęto oddziaływać na szersze warstwy społeczne. Ogromne znaczenie miało tu utworzenie w 999 roku arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W jego ramach wkrótce powołano nowe biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, a być może także w Kruszwicy. Dzięki temu Polska nie musiała już podlegać niemieckim strukturom kościelnym, co wzmacniało jej suwerenność polityczną i równocześnie umożliwiało rozwój własnej organizacji kościelnej. Proces chrystianizacji miał jednak swoje ograniczenia. W XI wieku duchowieństwa było wciąż bardzo mało. Szacuje się, że na jednego duchownego przypadało około 6 000 wiernych. To oznacza, że duszpasterze koncentrowali się przede wszystkim na pracy z elitami, a w oddalonych od głównych grodów wsiach i osadach ludność jeszcze długo praktykowała dawne zwyczaje. Misjonarze posługiwali się językiem zrozumiałym dla ludu, czego śladem są liczne polskie słowa zapożyczone z języka czesko-morawskiego, ale nie mogli dotrzeć wszędzie.
Chrześcijaństwo nie burzyło całkowicie dotychczasowego świata wierzeń. Dawne praktyki adaptowano do nowej religii. Pogańskie święta wiosenne stały się zielonymi świątkami, noc kupały przemieniono w Wigilię Świętego Jana, a obyczaj czczenia zmarłych zyskał nową formę w Dniu Zadusznym. Stare miejsca kultu, święte gaje, wzgórza czy jeziora porzucano lub chrystianizowano, stawiając w ich pobliżu świątynię. Wprowadzono też nowe zwyczaje: chrzest dzieci, obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach, zakaz pracy w święta, a także jałmużnę dla ubogich czy prawo azylu w kościele. Zmieniono obrzędy pogrzebowe. Zamiast palenia zwłok zmarłych zaczęto grzebać na poświęconych cmentarzach. Nie wszędzie jednak proces ten przebiegał spokojnie. W latach 30. i 40. XI wieku doszło do wystąpień, które w historiografii określa się mianem reakcji pogańskiej. Źródła są tu bardzo skąpe, ale wymowne. Gal Anonim pisał o rozprężeniu religii i upadku państwa w czasach Mieszka II. Kosmas z Pragi podawał, że w Polsce niszczono kościoły i prześladowano duchownych, co wskazuje na bunt o wyraźnym charakterze antychrześcijańskim. Roczniki hildesheimskie i relacja Mojżesza z Transylwanii również wspominają o zamieszkach. Niektórzy badacze uważają, że były to masowe bunty ludności. Inni, że przede wszystkim rozgrywki możnych walczących o władzę. Najprawdopodobniej były to lokalne zrywy o mieszanym charakterze. Zarówno sprzeciw wobec chrześcijaństwa i nowych obciążeń, jak i efekt kryzysu politycznego po śmierci Bolesława Chrobrego. Warto zaznaczyć, że nastąpiły wtedy, gdy struktury państwa wczesnopiastowskiego przeżywały swój kryzys. Z tego można wysnuć wniosek, że szczególnie w początkowym etapie chrystianizacji dużą rolę odgrywał autorytet władcy. Jego wola, a nie rzeczywista przemiana duchowa wśród jego poddanych. Mimo tych trudności, chrześcijaństwo dosyć szybko ugruntowało się w centrum państwa piastowskiego. Już w XI wieku większość ludności znała podstawowe obowiązki nowej religii. Choć na peryferiach, w puszczach, na Pomorzu czy w górach, dawne praktyki utrzymywały się jeszcze przez długie stulecia. Chrystianizacja w Polsce miała więc charakter stopniowy, łączący elementy przymusu, kompromisu i adaptacji dawnych tradycji. To właśnie dzięki temu procesowi nowa wiara nie została odrzucona, lecz z czasem stała się fundamentem kulturowym i politycznym państwa polskiego.